Cześć, witam was Energik i mam dla was dzisiaj recenzję gry South Park The Fractured But Whole. Gry z uniwersum South Park nie miały łatwego życia. Przed Stick of Truth pojawiło się 5 tytułów, ale o każdym z nich lepiej zapomnieć. Kijek Prawdy był tym, na co fani czekali. Jako że sam jestem wielbicielem serialu Trey'a Parkera i Matta Stone'a, doceniłem pracę Obsidian. Tony żartów zrozumiałych dla fanów serialu, dziesiątki, jeśli nie setki easter eggów, dbałość o materiał źródłowy, ciekawą fabułę i wreszcie wszystkie postacie, jakie pojawiły się na przestrzeni 18 lat w jednym miejscu. Gra była bardzo dobra, a w Europie z powodu zbyt drastycznych niektórych scen ocenzurowano część niesmacznych żartów. Szkoda, ale i tak mnóstwo kontrowersji udało się przemycić i Kijek Prawdy pozostaje do dziś najlepszą grą z uniwersum South Park. W 2015 roku zapowiedziano sequel The Fractured But Whole, który miał być bezpośrednią kontynuacją Kijka Prawdy, choć zrezygnowano z estetyki RPG na rzecz superbohaterów. Nad grą nie pracowało już Obsidian, a Ubisoft San Francisco. Bez wątpienia był to jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie tytułów. Jako ogromny fan South Parku po kiepskim 20. sezonie serialu liczyłem, że gra zamaże złe wspomnienia i po części to się udało. Niestety tylko po części, ale po kolei. The Fractured But Whole jest bezpośrednią kontynuacją Kijka Prawdy. Cartman postanawia cofnąć się w czasie, aby namówić swoich przyjaciół do zabawy w superbohaterów, zamiast w gejowskie fantasy. Dzieciaki mają ambitny cel – znaleźć zagubionego kota, za którego jest nagroda $100, a kapitał przeznaczyć na pierwszą część filmu o superbohaterach, który później wzorem Marvela i DC przerodzi się w ogromną franczyznę. Ten cel jest w miarę jasno przekazany. Oczywiście później pojawiają się zwroty akcji, jak i zadania poboczne. W grze wcielamy się ponownie w nowego, który posiada zaiste wyczesane umiejętności ukryte w swojej dupie. Na samym początku tworzymy własnego awatara, który będzie nam towarzyszył podczas gry. Bardzo szybko stworzyłem sobie South Parkowego energika. Gra w zasadzie zaczyna się tuż przed zakończeniem Kijka Prawdy, choć nie można powiedzieć, że ciągnie jej wątki. Jest tylko momentem wejścia do nowej przygody. The Fractured But Whole nie różni się zbytnio od poprzednika. To prosta gra RPG z turowymi walkami i banalnymi zagadkami. Do dyspozycji gracza jest oddane całe miasteczko South Park ze sklepami, domami, parkiem, po których można się swobodnie przemieszczać. Miasto żyje, chodzą ludzie zajęci swoimi sprawami, całość wygląda, jakby był ktoś żywcem przeniósł odcinek serialu na ekrany monitorów czy telewizorów, a my bierzemy w nim czynny udział. Choć nie odbiega zbytnio od tego, co widzieliśmy w Kijku Prawdy, ale z drugiej strony odbiegać nie może, wszak chodzi o zachowanie estetyki serialowych odcinków. Oprócz wyglądu zewnętrznego naszego awatara wybieramy też jego superbohaterskie moce, które mają bezpośrednie znaczenie w momencie walki. Finalnie możemy wybrać 4 kategorie, choć nie możemy korzystać ze wszystkich mocy naraz, a wybieramy 3 podstawowe, które nas interesują, plus jedna specjalna, która uaktywnia się po napełnieniu specjalnego paska. Ciosy można podzielić na parę kategorii. Bezpośrednie, którymi możemy zaatakować przeciwnika przed sobą, strefowe, które rażą kilku przeciwników lub liniowe, które atakują wszystkich ustawionych w jednej linii. Są od tego wyjątki i każdy z bohaterów w naszej drużynie dysponuje innymi unikalnymi zdolnościami, ale o tym za chwilę. Ciosy mogą też dodawać dodatkowe obrażenia specjalne, krwawienie czy obrzydzenie, które będą zabierały energię przeciwnikom w każdej turze. Walka odbywa się w systemie turowym na podzielonej na kwadraty planszy. Zazwyczaj nasz oddział to 4 bohaterów, których przed walką możemy dowolnie wymienić. Rooster to najbardziej znane postacie z serialu. Cartman jako The Coon, Kyle jako Człowiek-Latawiec, Jimmy jako Flash, etc. Warto pamiętać, że oprócz drużyny Shopa jest jeszcze druga, przeciwna drużyna bohaterów, do których postaci dostęp uzyskamy pod sam koniec gry. I tutaj mały zgrzyt. Dodanie na przykład Scotta Meltinsona, czyli kapitana Cukrzycy od samego początku jest mocno dyskusyjne. Bohater to mało znany i raczej nieciekawy. Ale jeden z głównych bohaterów, Stan, jako Toolshed, będzie dostępny pod sam koniec rozgrywki, co powoduje, że przez 90% gry gramy postaciami, które niezbyt lubimy, np. Clyde jako Człowiek-Komar. Autorzy zadbali, aby każdy z bohaterów miał swoje unikalne ciosy plus unikalny cios specjalny i to wyszło całkiem dobrze, ani jeden cios się nie powtarza.
Craig to typowy siłacz, dąży do bezpośredniej konfrontacji i zadaje duże obrażenia. Mysterion, czyli Kenny, po śmierci zamienia się w ducha, który może dorzucać negatywne statusy przeciwnikom, a na przykład Clyde, czyli człowiek-komar, po każdym ciosie zabiera sobie część punktów energii przeciwnika. Muszę przyznać, że system został świetnie przemyślany i każda z postaci wydaje się potrzebna i trzeba dobrze kombinować, aby przy danej walce dobrać idealny roster bohaterów. Po napełnieniu odpowiedniego paska możemy użyć unikalnego ciosu specjalnego. Może to być uzdrowienie wszystkich towarzyszy, potężny atak wymierzony w jednego przeciwnika, czy atak strefowy zabierający sporą część energii. Ciosom towarzyszy całkiem śmieszna animacja nawiązująca do serialowych scenek. Ostatnią możliwością jest przyzywanie potężnych sojuszników. Może to być Jimbo i Ned strzelający do przeciwników, czy Geralt Browlowski w kultowej scenie inspirowanej animacją Heavy Metal, który zrzuca bomby na wrogów. Tutaj jest też jednorazowy limit wykorzystania danego wspomagacza na całą walkę. Gra oferuje też proste zagadki, gdzie możemy przyzywać jednego z przyjaciół, który robi użytek z naszej dupy, co pozwala dostać się w trudno dostępne miejsca i zebrać znajdźki. Ich samych całe szczęście nie jest dużo. Elementy garderoby, artefakty czy śmieci służące do craftingu. Postać dodatkowo możemy wyposażać w różne elementy zwiększające statystyki, są to tak zwane artefakty. Część można znaleźć, a część trzeba zbudować samemu. Crafting jest dość prosty, daje nam oprócz tego możliwość tworzenia napojów regeneracyjnych, jak i drinków przywracających do życia poległych towarzyszy. Aby wbić postać na wyższy poziom potrzebujemy punkty doświadczenia. Te można zdobyć tocząc randomowe walki z ukrytymi przeciwnikami w mieście lub zbierać znajomych na Kunstagramie, odpowiedniku Instagrama, gdzie robimy sobie selfie z mieszkańcami South Parku. Część z nich chętnie pozuje do fotek, dla części z nich trzeba wykonać jakieś zadania lub zdobyć odpowiednią ilość followersów. Zbieranie znajomych jest powiązane z fabułą i twistem na koniec gry. Dość powiedzieć, że sama aplikacja posiada możliwość zoomowania, ustawiania swojej miny, etc. Co ciekawe, osoby dodane do Kunstagrama potem publikują treści na naszym wallu. Część z nich jest całkiem zabawna. Wzorem Kijka Prawdy Ubisoft starał się zamieścić całą esencję serialu w grze. Postacie, miejsca, niestety nie wyszło to za dobrze jak w przypadku poprzedniej części. Miałem wrażenie, że spora część postaci była wepchnięta na siłę, a ich obecność nie wiązała się z żadną motywacją, np. ludzie kraby. Część z postaci dostała zdecydowanie za mało czasu antenowego. Matka Cartmana, Lien, matka Stana Sharon Marsh czy Geralt Browlowski pojawiają się jedynie na parę sekund i nic istotnego nie wnoszą. Natomiast więcej czasu poświęcono postaciom pobocznym, jak na przykład państwu Twig czy romansowi Twika i Craiga. Te rzeczy odczują jednak hardkorowi fani serialu. Ciężar został przerzucony ze znanych, lubianych postaci na postacie poboczne, o których ciężko cokolwiek powiedzieć. Fabularnie gra również jest nierówna. Niektóre wydarzenia są bardzo mocno naciągane i zwyczajnie niepotrzebne, np. odwiedziny w laboratorium doktora Mephisto, które zupełnie nic nie wnosi. Podobnie jak z postaciami, część wydarzeń została wypchnięta na siłę. Co prawda rozciąga to fabułę, ale też mocno ją szpikuje scenami bez znaczenia, chociażby trzykrotna wizyta u Mr. McKeya, aby określić swoją płeć. Szczególnie odczuwalne jest to pod koniec gry, gdy następuje jeden z twistów, zupełnie niepotrzebny, prowadzający zamieszanie i rozmieniający grę na drobne. Zabrakło w grze porządnych kontrowersji. Kto pamięta końcówkę Kijka Prawdy i możliwość otrzymania ciosu moszną, ten wie, o czym mówię. Owszem, pojawiają się przebłyski geniuszu, jak na przykład dwóch księży pedofili, którzy koniecznie chcą nas przytulić, ale zdecydowanie gra jest bardziej wygładzona, bez odjechanych pomysłów i bardziej grzeczna. Pytanie, do kogo jest skierowana ta gra? Zdecydowanie jest to tytuł dla fanów serialu. Bez znajomości źródła poczujesz się zagubiony i zapewne zdegustowany poziomem żartów o pierdzeniu. Mam tutaj spory problem. Gra dostała kategorię M, czyli tylko dla dorosłych, natomiast fabularnie mocno stara się być grą dla młodszych graczy. To nadal kawał porządnego tytułu. Poprawiona walka mocno mi przypadła do gustu, również klimat superbohaterski bardziej mi odpowiada niż fantasy, ale to kwestia gustu. Z drugiej strony poświęcenie miejsca mniej znanym postaciom kosztem głównych bohaterów serii oceniam jako kiepski żart. The Fracture But Whole jest nierówny, ale fani South Parku na wiele z tych elementów mogą przymknąć spokojnie oko. I tak gra zjada chociażby 20 sezon serialu na śniadanie. Przy Kijku Prawdy mogłem powiedzieć, że to była gra stworzona przez hardkorowych fanów South Park dla hardkorowych fanów.
Tutaj to hasło niestety nie znajduje zastosowania. Mam wrażenie, że część z postaci i wydarzeń została wypchnięta bez znajomości kontekstu z serialu, ale to też nie jest duży problem. The Fractured But Whole to fajny, śmieszny tytuł skierowany do specyficznego gracza. Jeśli lubisz South Park i wiesz, czemu mama Kyla to dziwka, nie zastanawiaj się, nic lepszego w tej materii nie znajdziesz.